Pytacie w listach, więc odpowiadam. A o co pytacie? Na przykład o to, jakich narodowości jest najwięcej w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście poza Amerykanami. No to zróbmy szybki research. Najwięcej jest Meksykanów, Chińczyków, Hindusów i Wietnamczyków. A gdzie w tym wszystkim są Polacy? Są na 12. miejscu. Czyli nie za bardzo liczą się, gdy chodzi na przykład o amerykańskie wybory prezydenckie. W tym odcinku dowiesz się, że to nieprawda. Kto wybiera prezydenta? Na podcast Świat zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Czy Polonia wybierze prezydenta USA? Choć Polaków w Stanach Zjednoczonych może być nawet 10 milionów, to jako grupa nie liczą się w wyborach, bo nie stanowią całości. Z jednym wyjątkiem – Polonia w Pensylwanii. W stanie, który prawdopodobnie przeważy o wygranej Donalda Trumpa lub Kamali Harris, mieszka około 800 tysięcy Polaków polskiego pochodzenia. W skali całej Ameryki to niewiele, ale w Pensylwanii to ogromna siła, która może przechylić szale zwycięstwa. Posłuchaj do końca, a dowiesz się, jak zagłosują Polacy i czy ważna jest dla nich kwestia wojny na Ukrainie, czy może coś zupełnie innego. Jest piątek, 1 listopada 2024 roku. Wojciech Cegielski, zapraszam na Kto wybiera prezydenta? To sceny, z którymi najczęściej kojarzona jest Polonia w Stanach Zjednoczonych. Ubrane w stroje łowickie dzieci tańczące poloneza lub mazurka. Prócz tego bigos i kiełbasa. Ale to mocne uproszczenie. Spośród 10 milionów Polaków lub osób polskiego pochodzenia w Ameryce tylko niewielka część dobrze mówi po polsku i przychodzi na polonijne imprezy. W moim przekonaniu nie ma czegoś takiego jak Polonia. Już nie ma czegoś takiego jak Polonia. To Mariusz Wolf, dziennikarz i politolog, wykładowca Berkeley College w Nowym Jorku. Polonia to był taki byt, który równolegle istniał, taki społeczny byt, tak? Który równolegle istniał do społeczeństwa polskiego w Polsce. No i kiedy w Polsce działy się różne złe rzeczy, zabory najpierw, potem wojna, jedna, druga. I Polacy tutaj, ten ich świat bardzo różnił się od tego świata, który był w Polsce. Natomiast dzisiaj, kiedy my rozmawiamy, to ten świat jest dokładnie taki sam. My nie jesteśmy Polonią, my jesteśmy po prostu Polakami, którzy akurat mieszkają w Nowym Jorku. I pewnie nie różnimy się w tym w ogóle od Polaków, którzy mieszkają, nie wiem, w Londynie czy w Berlinie. Czyli coś, co Amerykanie na przykład nazwaliby społeczność polska, tak? A nie Polonia. Myślę, że tak, ale też ta społeczność sama w sobie też nie jest zbyt mocna i zbyt trwała. Polacy nigdy chyba nie tworzyli jakiejś specjalnej siły, taką jak tworzyli, nie wiem, Irlandczycy czy Włosi. Nie ma czegoś chyba takiego i nigdy nie było. No. To jest po prostu grupa ludzi, którzy urodzili się w Polsce, którzy mówią tym samym językiem. I jeżeli jest jakikolwiek wspólny mianownik, to być może są to polskie kościoły, wokół których to się jakoś troszeczkę jeszcze obraca, ale to jest bardzo słaby wspólny mianownik. Oni być może przychodzą tam dla spraw duchowych, ale nie po to, żeby tworzyć jakąś silną organizację polityczną na przykład. Jak zazwyczaj głosują Polacy, to kolejny mit. Wcale nie na republikanów. Połowa Polaków wybiera polityków konserwatywnych, ale połowa głosuje na demokratów. Jak będzie w tym roku w Pensylwanii? Bo to ten stan nas interesuje. To gość tego odcinka, Timothy Kuźma, Amerykanin polskiego pochodzenia z Pensylwanii, członek Kongresu Polonii Amerykańskiej. Rozmawiała z nim Magdalena Skajewska. Trudno powiedzieć, bo Amerykanie polskiego pochodzenia to nie jest jednolita grupa. To są ludzie w różnym wieku, o różnym poziomie wykształcenia, starszym ludziom zwykle bliżej do Trumpa, konserwatystom, osobom religijnym także bliżej do Trumpa. Młodsi, lepiej wykształceni, ci, którzy pracują w szpitalach, lekarze, ale także prawnicy i profesorowie uczelni głosują raczej na demokratów, w tym przypadku na Kamalę Harris. Trudno więc generalizować, w którym kierunku pójdą jako grupa. Dużo też zależy od tego, gdzie mieszkają.
Ludzie, którzy mają gospodarstwa, a mamy ich bardzo wiele w Pensylwanii, zwykle popierają republikanów, czyli Trumpa. Jak jeździ się po Pensylwanii, to widać, że po wyjeździe z większych miast kończą się billboardy Harris, a zaczynają Trumpa. You see more Trump signs. It's just the way that the state is, and it's very. You said there are the big centers of Philadelphia and Pittsburgh. Mamy w Pensylwanii dwa duże centra, w Filadelfii na wschodzie i w Pittsburghu na zachodzie. Pomiędzy nimi są ogromne tereny rolnicze, w których mieszkańcy mają skłonność, by głosować na republikanów. Trudno jednak jednoznacznie wyrokować, jak oni zagłosują, bo są także inne kwestie, jakie ci ludzie biorą pod uwagę przy głosowaniu, poza tym, że są Polakami. W tym roku to jest przede wszystkim gospodarka, inflacja, aborcja. To są kwestie, które dzielą Polonię. Ci, którzy bardziej odczuli skutki inflacji i mają w związku z tym problemy, liczą na to, że Trump ma dla nich jakieś rozwiązania. Ci zaś, którzy lepiej zarabiają i nie czują się stratni przez inflację, już niekoniecznie. It's very interesting what you're saying because we tend to say or hear in the media, also American media, that Polish Americans. To bardzo ciekawe, co pan mówi, gdyż my często słyszymy i czytamy także w amerykańskich mediach, że dla Amerykanów polskiego pochodzenia kluczowe znaczenie ma stosunek kandydatów do wojny na Ukrainie. Tymczasem nie możemy zapominać, że poza tym, że mają oni polskich przodków, myślą jak Amerykanie. Ważne dla nich są koszty życia, problemy z inflacją i codzienne wyzwania, z jakimi zmaga się Ameryka. Right. I mean, there are 700,000-800,000 people of Polish descent live in Pennsylvania. W Pensylwanii mieszka około 700-800 tysięcy Amerykanów polskiego pochodzenia. W całych Stanach jest ich od 8 do 10 milionów. To jest grupa osób, które mają w sobie różne poziomy polskości. Ja na przykład jestem trzecim pokoleniem mającym polskich przodków. Mój bratanek i bratanica czwartym pokoleniem. Są też tacy, którzy należą do 5. i 6. pokolenia. I choć oni wciąż identyfikują się jako Polacy. Jak się ich zapytasz, odpowiedzą: jestem Polką, Polakiem, ale na ile naprawdę czują się Polakami, to już inna sprawa. Na przykład ci, którzy przybyli tutaj w latach 80. i 90. ubiegłego wieku, będą mieli zupełnie inną perspektywę niż Amerykanie polskiego pochodzenia, którzy przybyli wcześniej. How different? Co to znaczy inną? Well, it's the idea that if you've been in the United States for 3 or 4 generations, you don't speak Polish. Jeśli jesteś w Stanach od 3 czy 4 pokoleń, to nie mówisz po polsku, może nawet nigdy nie byłeś w Polsce, nie rozumiesz tak głęboko Polski jak ci, którzy są pierwszym pokoleniem mieszkającym w USA i przybyli tutaj na przestrzeni ostatnich 30 lat. W Polsce mieszkali przez jakiś czas i dopiero potem przeprowadzili się do Stanów Zjednoczonych. Oni nie mieszkają już w polskich dzielnicach takich jak ta, która kiedyś była na przykład w Pittsburghu, obok irlandzkiej i słowackiej. To tam się pracowało, tam chodziło do kościoła, tam nawiązywało znajomości i tak dalej. Dzisiaj, gdy ludzie przyjeżdżają, osiedlają się tam, gdzie mogą znaleźć dom lub mieszkanie. Oni nie mają już takiego poczucia wspólnoty z Polakami, ale uznają się za Polaków Amerykanów. Issues here in Poland are important to many Polish Americans. Sprawy polskie są bliskie wielu Polakom, Amerykanom. Wojna na Ukrainie znacząco zwiększyła poziom świadomości na temat tego, co się dzieje w Europie ze względu na zagrożenie lub potencjalne zagrożenie dla Polski. Wśród Amerykanów polskiego pochodzenia była obawa, że Rosja szybko wygra wojnę i nagle znajdzie się na granicy z Polską. Zjednoczyli się w tej kwestii, uznając, że musimy pomóc Ukrainie. Stany Zjednoczone, NATO, Unia Europejska powinny pomóc Ukrainie, by Rosja pozostawała daleko. And that's very important to them. So all these other issues, they might have differences of opinion about economics, jobs, inflation, but they are united on the issues of, security.
Mogą mieć różne opinie dotyczące gospodarki, rynku pracy czy inflacji, ale myślą podobnie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, niepodległość i wolność Polski. To dla nich bardzo ważne i dlatego ta sprawa została podniesiona podczas debaty prezydenckiej. Pytanie tylko, jak ten problem rozwiązać, bo na razie nie wydaje się łatwy do rozwiązania. In the debate, it was raised like it was because it is a big issue. The only problem in question now is how do you solve it? Because it doesn't look solvable. Kamala Harris famously raised that issue during the debate, but rzeczywiście Kamala Harris podczas debaty telewizyjnej z Trumpem podniosła tę kwestię, mówiąc, że dla Polaków, Amerykanów mieszkających w Pensylwanii kwestia wojny na Ukrainie i zagrożenia ze strony Putina jest bardzo ważna. Ale gdy słuchałam komentarzy członków Polonii po debacie, byłam zaskoczona, jak różnie to, co powiedziała Harris, było interpretowane. Według niektórych to Donald Trump jest lepszą osobą, by zakończyć wojnę. Inni zaś uważają, że on by zrobił tylko to, co Putin by chciał. Wydaje się, że to, jak kandydaci mogliby odpowiedzieć na wyzwanie związane z wojną, jest postrzegane bardzo różnie. Czy tak rzeczywiście jest? What the candidates can do with respect to the war quite differently. Is that right? Yeah, it is because like I said, it's a very difficult problem. Tak, to prawda. Jak powiedziałem, to jest bardzo trudna sprawa. To, co Trump mówi na ten temat, to tylko to, że chce zakończyć wojnę. Ale nie mówi jak. Mówi, że jak dojdzie do władzy, wojna zakończy się w jeden dzień. Pewnie nie, ale ludzie i tak interpretują to w różny sposób. Jedni myślą, że oznacza to, że podda się Putinowi, a inni, że powie Putinowi, dość już walk, czas zakończyć wojnę. Trump jednak tego nie wyjaśni. Trump doesn't say. Harris says that everybody wants the war to end. There's no question about that. Right? Harris mówi z kolei, że wszyscy chcą zakończenia wojny. Nie ma co do tego wątpliwości, ale podkreśla też, że to Ukraina musi wygrać. I chyba wszyscy tego chcą. Pytanie, czy są w stanie do tego doprowadzić. Jak można pokonać Rosję? Bo to przecież Rosja. Wiemy, że ma więcej ludzi i środków, że ma wszystkiego więcej. Niektórzy więc sugerują, że polityka Harris będzie oznaczała nigdy niekończącą się wojnę, bo Ukraina cały czas dostaje wystarczająco dużo broni, by nie przegrać, ale wciąż za mało, by wygrać. I tak Ukraina jest cały czas na tej samej pozycji, a wojna toczy się dalej. Rosja nie dba o to, jak długo trwa wojna, bo nie zależy jej na ludziach. Rosja może ciągle walczyć bez względu na straty. So how do you win that? Pytanie więc brzmi, jak tę wojnę wygrać? Jak na razie nikt nie znalazł rozwiązania. Dla członków Polonii kluczowe jest to, aby Polska była bezpieczna, a wynik wojny był dobry dla Ukrainy. Aby Ukraina wygrała, a Polska pozostała wolna i niepodległa. Ten cel jednoczy Polaków, Amerykanów, ale osiągnięcie tego celu będzie bardzo trudne. Wydaje się, że Trump chce pójść na kompromis i negocjować jakieś porozumienie, ale nie wiemy, jak by ono miało wyglądać. Czy Ukraina musiałaby oddać terytoria, które okupuje teraz Rosja? Znam wielu Amerykanów ukraińskiego pochodzenia, z którymi pracuję i oni chcą pełnego zwycięstwa Ukrainy. Chcą, by Rosja wyniosła się z terytoriów ukraińskich, które zajęła w 2022 roku i opuściła Krym. Jak jednak to osiągnąć? Nikt nie chce większej wojny, nikt nie chce, żeby ten konflikt się zaostrzył, ale uniknięcie tego jest bardzo trudne w obecnej sytuacji, bo wszystko wskazuje na to, że Putin i Rosja się nie zatrzymają. In the current situation, because it doesn't seem that Putin and Russia is going to stop. A już za chwilę dowiesz się, jakie sprawy najbardziej interesują Polaków z Pensylwanii, Polaków i osoby polskiego pochodzenia, bo to dość istotne rozróżnienie. Przypominam, że to kolejny odcinek naszej specjalnej serii poświęconej wyborom w Stanach Zjednoczonych. Kolejne odcinki są sukcesywnie publikowane także na specjalnej playliście na naszym kanale na YouTube. Subskrybuj nas i napisz nam w komentarzu, co myślisz o wyborach, ale też o tej serii. Każdy komentarz, także ten krytyczny, jest mile widziany. Podcast Świat możesz znaleźć na platformie podcastowej Polskiego Radia, a także na YouTube i na Spotify. A za chwilę dalszy ciąg podcastu. Polonia w Pensylwanii to tylko albo aż 800 000 osób.
Wystarczająco dużo, by przechylić szale zwycięstwa na korzyść jednego z kandydatów. To właśnie dlatego Donald Trump w czasie kampanii wyborczej chciał spotkać się z prezydentem Andrzejem Dudą w amerykańskiej Częstochowie, czyli w miejscowości Doylestown w Pensylwanii, gdzie jest sanktuarium maryjne, do którego zjeżdża wielu Polaków. I to dlatego Kamala Harris napisała do Polonii list z apelem o głosy. Czym przy urnie kieruje się zatem Polonia? Raz jeszcze Timothy Kuźma, Amerykanin polskiego pochodzenia z Pensylwanii, członek Kongresu Polonii Amerykańskiej. Rozmawiała z nim Magdalena Skajewska. Said that the issue of the Russian aggression in Ukraine is one of the issues that unites Polish Americans, but as you said, there is no such a thing as Polish vote. Kwestia rosyjskiej agresji na Ukrainie łączy Polaków, Amerykanów, ale tak jak pan wspomniał, nie ma czegoś takiego jak polski głos w wyborach, bo w zależności od różnych kwestii głosują oni bardzo różnie. Także historia pokazuje nam, że czasem członkowie Polonii głosują na republikanów, jak na Ronalda Reagana, czasem na demokratów, jak na JFK'a. Czy poza wojną na Ukrainie są jeszcze jakieś problemy, na które patrzą oni wspólnie? Czy może każdy głosuje głównie w zależności od swojego położenia ekonomicznego, bo to są rzeczy, które dotykają ich bezpośrednio. Economy, because that also affects them directly. Yeah, I think the economy is probably the most important issue. There's also immigration. Tak, gospodarka najprawdopodobniej jest najważniejszym tematem wyborów dla Polaków, Amerykanów, ale także imigracja. Wielu z nich nie podoba się to, co dzieje się na południowej granicy Stanów Zjednoczonych. Polacy, którzy musieli emigrować do Stanów Zjednoczonych, robili to w dużej mierze legalnie. Musieli przejść całą procedurę imigracyjną, podobnie jak ich rodzice i dziadkowie. Zrobili to tak, jak powinni. I teraz patrzą na to, co się dzieje na południowej granicy i pytają, dlaczego innym pozwala się na imigrację bez zadawania jakichkolwiek pytań, bez żadnych procedur. Dlaczego dzisiejsi imigranci dostają benefity i pieniądze, gdy tu przyjeżdżają. Myślę, że wśród Polonii jest pewne poczucie zbliżone do złości. Nie podoba się im polityka, która prowadzi do masowej imigracji. Nie są przeciwni imigracji, bo przecież sami pochodzą z rodzin imigranckich, ale nie podoba im się to, jak to teraz wygląda. W Stanach Zjednoczonych nie ma jednej amerykańskiej kultury. Jest wszystkiego po trochu. Nie ma jednego amerykańskiego sposobu. Jest Ameryka. Ale są pewne tradycje i wartości, w które wierzą wszyscy Amerykanie. Rządy prawa, wolność wypowiedzi, wolność religii. Jeśli chodzi o migrację, Polacy Amerykanie wiedzą, że imigracja jest kluczowa do sukcesu Stanów Zjednoczonych. Zawsze tak było, bez względu na to, jaka grupa imigrantów przybywała. Każda z nich się przyczyniła do sukcesu Ameryki. Dzisiaj jednak wielu grupom etnicznym nie podoba się to, co dzieje się z migracją. To może być ważna kwestia w tych wyborach. Wielu Polaków, Amerykanów osiedliło się na wschodzie USA, w Nowym Jorku, Pensylwanii, Ohio, Wisconsin, Michigan, Illinois. Wielu z nich pracowało w przemyśle jako pracownicy fizyczni. Teraz jednak czują gniew, że nowi migranci nie muszą przechodzić przez to, przez co przechodzili ich przodkowie. Czują, że to niesprawiedliwe i że nie powinno tak być. Please tell me more about this Polish American community in Pennsylvania. Proszę powiedzieć nam więcej o Polakach, Amerykanach w Pensylwanii. Rozumiem, że to nie jest jednolita grupa, ale gdyby miał pan ją opisać, gdzie ci ludzie pracują, gdzie mieszkają, co robią, co mógłby pan powiedzieć? Paint a picture of Polish Americans living in this state. I'm not sure it's possible because I think they work in just about every field. Nie wiem, czy to jest możliwe, by ich opisać. Pracują bowiem w każdej dziedzinie. Wielu Polaków pracuje na uniwersytetach, są cenionymi wykładowcami, inni pracują w służbie zdrowia lub edukacji. Jest także wielu takich, którzy pracują w sektorze bankowym i finansowym. I jest też grupa mieszkająca w centralnej części stanu, która pracuje w rolnictwie. 100 lat temu większość amerykańskiej Polonii w Pensylwanii pracowała albo w kopalniach węgla, albo w fabrykach stali. Ale już ich dzieci i wnukowie znaleźli pracę w innych dziedzinach. To się bardzo zmieniło i dzisiejszych Polaków, Amerykanów nie można zaszufladkować. Pracują dziś na różnych stanowiskach i w różnych sektorach. You can't put one label and say they all work in industry or they all work in finance or tech. It's across
all industry that Polish Americans work. You can't put a single label on it. Timothy Kuźma, Amerykanin polskiego pochodzenia z Pensylwanii, członek Kongresu Polonii Amerykańskiej, był gościem odcinka poświęconego Polonii w Pensylwanii. Rozmawiała z nim Magdalena Skajewska. A podcast Świat możesz znaleźć na stronie internetowej podcasty.polskieradio.pl, a także na Spotify i na YouTube oraz na Facebooku i Instagramie. Jeśli nie subskrybujesz nas jeszcze, to teraz jest znakomita okazja, by to zrobić. Albo przynajmniej opowiedzieć o nas swoim znajomym. Wojciech Cegielski, dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, które do wyborów będą już pojawiały się codziennie. To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.